Jednym z planów na jesień na tym kanale było zawitanie do Mamutowej i nagranie kilku najbardziej klasycznych dróg z tej jaskini, na przykład w stopniu 8a czy 8b, ale niestety spadek motywacji, spadek formy, ogólny brak czasu sprawił, że pojawiłem się w tym rejonie dosłownie kilka razy i w sumie nie udało się ani nic ciekawego zrobić, ani nie udało się nic specjalnego nagrać, może poza Chłostą, która jest fajną drogą, jest mega klasykiem i wiele osób traktuje ją jako powiedzmy takie bramy do trudniejszego wspinania w dużym przewieszeniu. Z czego składa się ta droga? Jest to szereg boulderów. Zaczynamy od takich dziwnych ruchów na starcie z podhaczkami, gdzie wchodzimy do dobrych chwytów, takich ziemniaczków na filarku. Następnie wchodzimy do chwytu, który nazywają wszyscy lokalsi książką. Jest to taki obły chwyt, który musimy złapać z 3 różnych stron palcami, bo jest to taki trochę obły ścisk. Stąd mamy dość trudną wpinkę, którą na szczęście da się zrobić łatwiej mając kolanko. Tutaj Karina robi inną wpinkę, gdyż ona próbowała drogę archetyp cienia podczas tej nagranej próby. Normalnie robi się wpinkę po lewej stronie. No i tutaj mamy główny kruk tej drogi, czyli taką sekwencję po krawątkach w dachu. Nie są to największe krawątki, właściwie ta na prawą rękę jest bardzo mała. Natomiast mamy tutaj podhaczki, mamy prawą nogę podhaczoną o książkę, mamy lewą nogę w wielkiej dziupli, więc mimo, że te chwyty nie są wielkie, to dzięki tym trikom nogami jesteśmy w stanie w miarę te chwyty sensownie utrzymać. I nie są to bardzo trudne ruchy. Stąd dochodzimy do takich ziemniaczków, takich małych, ale przyjemnych oblaczków, lekko zaginających się. Mamy wylot nóg bardzo fajny oraz wchodzimy w najlepszy rest na drodze. Wisimy do góry nogami z pozycji pięta, palce. Nie mamy tutaj już dalszego nagrania z Danielem, zobaczycie to za chwilkę w wykonaniu Rafała. Można w tym reście również mieć troszkę inną pozycję, można użyć kolanka. Następnie mamy jeszcze kruks kończący, ale on nie jest bardzo trudny i za chwilę również go zobaczycie w 2 różnych wykonaniach. O co chodzi również w tytule filmu, bo napisałem, że jest to najbardziej powtarzana 7C+, prawdopodobnie na świecie. Otóż nie chodzi mi o największą ilość unikalnych przejść, bo myślę, że droga nie może się równać z tymi w takich klasowych rejonach jak Sejus czy Rodejar, gdzie drogi pewnie w tym stopniu mają niektóre po 1000 przejść. Natomiast jest to najczęściej powtarzana droga przez wspinaczy, którzy już ją zrobili. Otóż mamutowa jest bardzo specyficzny rodzaj progresowania. W momencie jak zrobisz chłostę i zaczynasz robić odrobinę trudniejsze drogi, nawet o pół stopnia, chłosta staje się twoją drogą rozgrzewkową. I sam podczas, myślę, że dobrej setki wizyt w Mamucie zrobiłem tą drogę pewnie 90 razy. Myślę, że pierwsze kilka wizyt to było próbowanie innych dróg, a potem już zawsze rozgrzewałem się na chłoście i wszystkie osoby, które spotykam w Mamucie, które robią trudniejsze drogi, mają podobną historię, więc większość wspinaczy robiło tą drogę po kilkadziesiąt albo nawet więcej razy. Myślę, że dlatego jest ona w pewien sposób unikatowa na świecie. Jak pomyślę o innych 7C+, które robiłem, raczej na niewielu z nich mógłbym się rozgrzać. Co jeszcze można Wam powiedzieć o chłoście? No na pewno warte odnotowania jest to, że jest to jedna ze składowych tych wszystkich trudniejszych dróg. W zależności od drogi może to być dosłownie króciutki fragment, albo na przykład całkiem widoczna część drogi. Jest to na przykład 2/3 długości hipertrofii, która jest najczęściej robioną 6/6 w mamutowej. Jest to malutki wycinek pająków, tańca pająka. I jest to jakaś zauważalna część Fumara, który jest jedną z popularniejszych 8C tutaj. Robiąc wszystkie trudniejsze drogi, które składają się z Fumara, również przechodzimy przez chłostę. No i tu są te ostatnie ruchy, o których wcześniej wspomniałem. Mamy tutaj w miarę okej chwyty, ale stopnie są wysoko, są to pięty i musimy zrobić taki bardzo daleki ruch do bardzo dobrej dziupli. Jest to klama na lewą rękę, a następnie przerzucić nogi na drugą stronę. I w momencie jak załadujemy się piętą do dziupli, to tak naprawdę droga jest skończona, bo możemy tam restować prawie w nieskończoność. Możemy również zasadzić bardzo wygodne kolanko. Dawaj, mocnym ruchem przed.
Dawaj, przeżycie. Klasa. I precyzyjnie trafiłem. No i do końca mamy jeszcze taki malutki bulderek, który zaraz zobaczycie. Większość osób na rozgrzewkę go nie robi. Mamy to. Jeśli chodzi o trudniejsze drogi z Mamutowej, na pewno one się pojawią na kanale, gdyż bardzo lubię to miejsce i też łatwo tutaj o dobry trening. Aczkolwiek już nie w tym sezonie, prawdopodobnie na wiosnę przyszłego roku wrócimy do tego miejsca z ekipą. I zobaczycie jeszcze kolejne przejście. Znaczy nie jest to prawdziwe przejście, gdyż nie robię ostatniego kruksa. Jest to przejście rozgrzewkowe, gdzie przy tej dużej dziurze kończącej biorę blok. Ale możecie zobaczyć tutaj troszkę inne patenty. Powiedz coś do kamery typu siema, jestem silny Mirek. No, stary, nabijam jak szmaty. Jeszcze nie mam formy mamutowej. Jeszcze mi pięty spadają z butów. Ty też. To jest za sucho. Dobra, i tu już nie wychodzimy. Bo to rozgrzewka blok. Dużo lepiej niż ostatnio. Jest faktycznie